Dzień dobry, witam Was serdecznie. Takie spontaniczne nagranie, ponieważ przeczytałam posta jednej z Was tutaj na grupie odnośnie strachu przed sukcesem. Wydawałoby się, że jak to strach przed sukcesem? Ja chcę odnieść sukces, więc dlaczego się go boję? Natomiast okazuje się, że strach przed właśnie osiągnięciem naszego marzenia i przed dotknięciem jego, przed właśnie osiągnięciem sukcesu jest tak samo duży jak obawa przed porażką. W związku z tym chcę Wam tutaj podpowiedzieć parę rzeczy, bo być może parę osób tutaj u nas na grupie jest w podobnej sytuacji, że boi się tej odpowiedzialności, boi się sukcesu. Zawsze nam się wydaje, że to nie jest odpowiedni czas, że za mało wiemy, że kim to my jesteśmy, że nie jesteśmy dość dobre. Obserwujemy innych ludzi i wydaje nam się, że oni są tacy zajebiści, a nam tak jeszcze wiele brakuje, żeby w ogóle być chociażby trochę podobnym do nich. To jest wszystko iluzja, to jest wszystko złuda. Trawnik jest zawsze zieleńszy u naszego sąsiada niż u nas. Nie wiemy, co tam pod powierzchnią u tych innych osób, które ten sukces zdobyły, się kryje. Nie wiemy, jaką pracę wykonały, nie wiemy, z czym się borykają, jakie mają przekonania, jakie przekonania zmieniły. Nie wiemy tak naprawdę nic. Ale mogę Wam powiedzieć z mojej perspektywy, że na każdym poziomie gdzieś jest jakaś blokada. Zawsze jest strach. To nie jest tak, że jeżeli ten sukces już się osiągnie, to ten strach jest mniejszy, ponieważ już się tyle wie, tyle się zdobyło, tyle ma się lajków na Facebooku, na Instagramie, tyle osób Cię obserwuje, każdy Cię głaszcze po głowie, tyle masz kontentu zajebistego i w ogóle jesteś taka naumiana, że się mniej boisz. Nie. Boisz się tak samo. Boisz się bardzo podobnie jak wtedy, kiedy byłaś tam na dole. Nawet bym powiedziała, że boisz się bardziej, ponieważ masz większą odpowiedzialność, masz więcej ludzi, którzy Cię obserwują, którzy mogą Cię skrytykować. Zastanawiasz się, co tam u nich w głowach siedzi. Czy Ty się nie wygłupiłaś, czy powiedziałaś mądrze, czy się nie zapultałaś, czy w ogóle kogoś to interesuje. A tak naprawdę to, czy ten content nie jest cały czas taki sam tutaj na social mediach. Także cały czas, kiedy się rozwijasz, to też nowe rzeczy do Ciebie przychodzą. Czyli nie wiem, jeżeli chcesz odnieść sukces, to Twoja firma musi się rozwijać, musi ewoluować. Najpierw zajmujesz się takim poziomem biznesu, a później takim. Coraz większe pieniądze wchodzą w grę. Także ten strach cały czas jest. Cały czas musisz iść z tym strachem ramię w ramię. Nie czekaj, aż on się skończy, bo on się nie skończy. On się nagle nie wyłączy. Strach jest zawsze informacją, że robimy coś, czego nie robiliśmy wcześniej. Coś, czego tak naprawdę nie znamy, nie wiemy, poszerzamy swoją strefę komfortu, a jeżeli chcemy być przedsiębiorcami, jeżeli chcemy robić rzeczy duże, to zawsze bierzemy pod uwagę, że ten strach jest obecny i po prostu traktujemy go jak powietrze. Idziemy z nim ramię w ramię. Jeżeli chodzi o sukces jeszcze, to zawsze będzie ktoś, kto będzie mniej wiedział niż Ty, i zawsze będzie ktoś, kto będzie więcej wiedział niż Ty w danym obszarze, którym Ty się zajmujesz lub chcesz się zajmować. Zawsze będzie wiele osób przed Tobą, które powinny Cię inspirować, nie dołować. O Boże, one są tam już. Tak szybko im to poszło, a jestem cały czas małym żuczkiem i cały czas się ze sobą boksuję. To jest kwestia decyzji. To, gdzie jesteś, to jest kwestia Twojej decyzji, że tu jesteś. Bez względu na to, jak to może brzmieć. Więc inspiruj się tymi osobami, które są przed Tobą i skupiaj się tylko na osobach, którym możesz coś dać, które są za Tobą, które nie wiedzą tego, co Ty. Dla których to, czym Ty się zajmujesz, jest czymś po prostu wow, inspirującym, fantastycznym, wspaniałym, odkrywczym i mogą z Ciebie czerpać przykład. Nawet jeżeli to miałaby być jedna osoba na social mediach, która Ciebie słucha. Zresztą jak przemawiamy, jak mówimy, to dobrze jest mówić do jednej osoby, do swojego idealnego klienta, do takiego, który
jest Twoim po prostu wymarzonym klientem. Nie skupiać się na tych, którzy Cię tam hejtują albo którzy mogą coś sobie o Tobie pomyśleć. Zawsze nie będziesz w 100% wszystkich zadowalać. Nie ma takiej opcji, ponieważ każdy ma inne oczekiwania. Każdy ma to poczucie perfekcjonizmu gdzie indziej. Dla mnie jest coś zupełnie dla mnie jest coś zupełnie innego, co mogę nazwać perfekcjonizmem i dla Ciebie tak samo. Dla mnie może być coś fajne, ładne i ciekawe, a dla Ciebie beznadziejne i w ogóle głupie i bez sensu. To, co mogę Wam polecić z całego serca, bądźcie sobą. Nigdy nie udawajcie kogoś, kim nie jesteście. Po pierwsze, to się czuje, to się wie, że ktoś po prostu udaje i jest aktorem. Na byciu prawdziwym nigdy nie da się przegrać, ponieważ ludzie się w Tobie zakochują po prostu naturalnie. Twierdzą, że jesteś w ogóle wspaniała, normalna, czego brakuje w dzisiejszych czasach. Także bądź sobą, skupiaj się na swoim jednym idealnym kliencie. Jeżeli będzie ich coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, wspaniale. A będzie ich, ponieważ energia podąża za uwagą. Więc jeżeli będziesz doenergetyzowywać tego jednego klienta idealnego, wspaniałego, cudownego, Twojego obserwatora, to tych klientów i tych obserwatorów będzie jeszcze więcej. Nie ma znaczenia, kto Cię nie lubi, kto Cię hejtuje. Dla nich tego nie robisz. I zawsze tacy będą. Po prostu pogódź się z tym. Zawsze tacy będą. Zawsze po lecie jest jesień, jest zima, pada deszcz, pada śnieg, jest zimno. Zawsze koniec, kropka. Po prostu przyjmij to na klatę. Dodatkowa rzecz. Czy nas ktoś kiedyś skrytykował? Jasne. Czy miałyśmy hejterów? Oczywiście. Czy miałyśmy ludzi, którzy się pojawili w naszej przestrzeni, którzy stwierdzili, że jesteśmy chore psychicznie, wariatki, szarlatanki, wiedźmy i w ogóle wszystko co najgorsze? Tak, słuchajcie, tak. I na początku oczywiście ciśnienie szło do góry, ale później sobie człowiek myśli, ale to nie jest mój klient, ja dla niej tego nie robię, to nie ma znaczenia. Była pani, która bardzo się obraziła i nas bardzo niefajnie podsumowała, ponieważ wydałyśmy płatnego e-booka, bo była tak przyzwyczajona do darmowego kontentu, że przeżyła szok, kiedy zobaczyła, że chcemy swoją wiedzę zmonetyzować, co jest tak naprawdę normalne, tak? To osoba, która coś tworzy, przedsiębiorca, decyduje, co chce dać za darmo, a co chce zmonetyzować. W jakich obszarach chce być dla swoich klientów, po prostu dlatego, że chce pomagać ludziom, a w jakich obszarach chce dostawać za to pieniądze, po prostu. I nie ma w tym nic złego. Także dla tych osób, które boją się sukcesu, pamiętajcie, że przepracowujecie te rzeczy w działaniu. Dziennik? Super. Tak? Przekonania? Jak najbardziej. Piszcie jak najwięcej. Skupiajcie się na tym, co najlepsze. Ale jeżeli nie będziecie działać, to nie ma to najmniejszego sensu. Ponieważ dziennik sukcesu Wam nie przyniesie. To jest tylko narzędzie, które da Wam rozpęd, które zmieni perspektywę, które pomoże być odważną, ale sam dziennik sukcesu nie przyniesie. Małymi krokami, żeby się nie zachłysnąć. Zastanów się, w których przestrzeniach czujesz się mocna. Zastanów się, co tak naprawdę Cię jara, co Cię rozpala, bo nie wiem, czym się zajmujesz, ty po drugiej stronie ekranu, ale zawsze nasza firma ma wiele segmentów, wiele elementów, z których się składa. Dobrze jest się wyspecjalizować w czymś jednym i dopiero później poszerzać swoją wiedzę, poszerzać swoje działanie na kolejne obszary. Ja na przykład zajmuję się obszarem astrologii, mentoringu, energii pieniądza, przekonań i manifestacji. To jest mój konik. To są rzeczy, które mnie tak rozpalają, że ja mam ochotę po prostu krzyczeć. Właśnie teraz piszę szkolenie odnośnie manifestacji. Ja widzę po sobie, że ja po prostu cała chodzę, bo to jest moja domena. Moją domeną nie jest numerologia, tym zajmuje się Dora. Moją domeną
nie jest stricte praca z emocjami, z traumami. Tym głównie zajmuje się Dora. Dora jest również wyspecjalizowana, jeżeli chodzi o medytację. To nie znaczy, że ja nie medytuję, to nie znaczy, że mnie to nie jara, to nie znaczy, że ja nie jestem w tym dobra, ale to nie jest coś, co mnie rozpala, o czym chcę mówić ludziom. To nie jest coś, o czym chcę uczyć. Więc znajdź swój taki element, który po prostu sprawia, że płoniesz. Dodatkowo wychodź sukcesywnie ze strefy swojego komfortu, ale nie z energią braku, obawy, tylko z energią spełnienia. I właśnie uda Ci się to dzięki skupieniu się na jednym kliencie. Zaakceptowaniu, że strach zawsze był, jest i będzie. Zawsze. Hejterzy zawsze byli, są i będą. I tak naprawdę Twój kręgosłup mindsetowy odpowiada za to, żeby mieć na to wpływ. Musisz mieć w dupie, co ludzie o Tobie myślą. Musisz być pewna siebie, tego, co wiesz i tego, że dajesz innym dobro i dajesz innym absolutnie jakąś nieprawdopodobną wartość tym, którzy tego potrzebują. I na nich się skupiaj. I oczywiście pracuj z dziennikiem, bo dziennik jest zarąbistym narzędziem, które mi zmieniło totalnie mindset. Zadaj sobie pytanie, co się najgorszego może zadziać, kiedy odniesiesz sukces. Co najgorszego może się zadziać? Nie umrzesz, przeżyjesz, dasz radę, jesteś dorosła. A co jeśli Ci się uda? Co jeśli Tobie się uda? Życzę Ci tego. Buziaki kochane moje i do następnego.